Witajcie. Dawno mnie tu nie było. Aż trudno mi uwierzyć, że już jest wiosna. Śnieg, pada śnieg przed Sylwestrem. Ale wracam wspomnieniami jeszcze do czasów Bożego Narodzenia. Moje życie nabrało teraz takiego tempa, że nie nadążyłam z vlogami. Ale dlaczego, jak i co za tym wszystkim stoi, opowiem w najbliższych filmach. A tymczasem wracam do grudnia i stycznia. Już tyle było nie wybrać się. Centrum Glasgow świąteczny, więc idę. Przy okazji trzeba spalić kalorie po świętach. Idę sama, Wojtek w pracy. Zobaczymy, czy rynek w Glasgow też jest wart zobaczenia, tak jak Edynburg. A później zakupy i do domu, bo jutro Sylwester i mam nadzieję, że dzikie ostępy. Miałam nadzieję, że jarmark świąteczny w Glasgow będzie choć trochę przypominał ten w Edynburgu. I pomimo, że wizualnie mi się podobało, to jakoś nie czułam tego klimatu. Najpewniej dlatego, że nie było ze mną Wojtka, ale dodatkowo przyczyniła się do tego pogoda. Szczerze, to tak po porannym śniegu nie ma śladu. Zaczął padać deszcz, jest mega nieprzyjemnie. Ale budzę do mnie, że naprawdę bez Wojtka to mi się nie chce zwiedzać. Po półtorej miesiąca No, od zakończenia naszej wyprawy wreszcie z powrotem na drodze. i wreszcie w kamperku udało się. Zobaczymy, gdzie nas poniesie. Nie wiem, ale chciałbym na 3 miesiące, tak minimum. Nie proszę o dużo. Tak naprawdę to tylko 2 dni na Sylwestra i Nowy Rok, ale za to w pięknym miejscu i z pięknym towarzystwem. O, tak. Na naszych starych, 4-kołowych śmietkach. Tak. No to w drogę. I ruszyliśmy w stronę Glencoe. Od dawna już chcieliśmy ruszyć kamperkiem. Odwiedziliśmy po drodze pub
pod zdechłym bobrem, jak go nazwaliśmy z Wojtkiem, gdyż jest tam imponująca kolekcja wypchanych zwierząt. Tak naprawdę cały obiekt to The Drovers Inn, hotel, pub, które swoją historią sięgają 300 lat wstecz. Bardzo fajne miejsce, idealne na sylwestrowego Guinnessa. Impreza sylwestrowa w terenie. Aha. Glen Etiv za oknem. Puhalaje Timor. Piękny teren. Najlepszy sylwester. I to jest na spaghetti. A później już tylko sylwestrowa noc pod gwiazdami z pełnią księżyca i w pewnym momencie jasnością jak w dzień. Dzień dobry w nowym roku! Z takim widokiem. A tam bardzo znany biały domek. Dolina Glencoe to najbardziej znana i rozpoznawalna dolina w Szkocji. I nic dziwnego, bo to też nasze ulubione miejsce. Kiedy przestało padać, to wreszcie mogliśmy ruszyć, trochę poeksplorować okolice i powygłupiać się noworocznie. Dobrze jest tak rozpocząć rok. Zimne rączki. Zimne rączki. Oto już najbardziej znany biały domek w Szkocji. Domek numer 1.
i przejeżdżamy do Three Sisters of Glencoe. Niesamowite uczucie móc powrócić w te same miejsca, w których zakochałam się w 2023 roku podczas pierwszej wizyty w Szkocji. Tak samo zachwycające i jeszcze bardziej magiczne ze względu na obecność Wojtka. Fakt, że mogę tam już być ze swoim chłopakiem, sprawił, że 1 stycznia 2024 roku był naprawdę wyjątkowy. Nie widziałam tego wtedy. Normalnie jak wyjście z Mori. Z Władcy Pierścieni, no. Biały domek numer 2. I przyjeżdżamy do miejscowości Glencoe na pyszny kempingowy obiadek o zachodzie słońca. Nasz biały wielorybek przybył do wody. Kusi go. Tak, Zew go wzywa. Słuszna porcja ryby z frytkami. Wreszcie mnie Wojciech zaprosił. Bo jedzonko to najlepszy prezent. A kilka dni później w Glasgow zrobiło się zimno. A dzięki przymrozkowi zrobiło się też magicznie, zwłaszcza o zachodzie słońca.
To była prawdziwie złota godzina. Nigdy wcześniej ani później nie widziałam takiego zachodu słońca. Jak ja dawno słońca nie widziałam. Jezu, człowiek widzi słońce i od razu mu jest... No nie? Tak, witaminka. Endorfiny. Ja się aż wzruszyłam, naprawdę. Normalnie... Od tego dnia zaczęłam liczyć upływające dni zachodami słońca, bo każdy był inny i każdy był troszeczkę później. A to oznaczało, że nadchodzi już wiosna, że dzień jest coraz dłuższy, że koniec ciemności. Nowy rok, styczeń. I Szkocja. Troszeczkę mamy niższą temperaturę. I o 10 minut dłuższy dzień, co naprawdę już jest odczuwalne. I cieszę się bardzo z tego. I nadszedł też dzień kobiecej wyprawy na najniższy z 282 Munrosów, czyli Ben Vein. A tu po raz kolejny widok, w którym zakochałam się rok wcześniej. Taki sam, a jednak zupełnie inny, ale równie zachwycający. Coś niesamowitego.
Liczyłam na to, że Ben Vane, skoro jest najniższym z Munrosów, będzie też najłatwiejszy, ale przeliczyłam się. Na szczęście byłam dobrze przygotowana sprzętowo, bo byłyśmy jednymi może z 5 osób, które w tym dniu dotarły do szczytu. Tam zmierzamy. Nie ma co lekceważyć nawet najniższych gór szkockich w zimie, gdzie lód i śnieg naprawdę potrafią uniemożliwić wejście, a nawet być przyczyną wypadku w górach. Ale raki i raczki zrobiły swoje. Tam gdzieś jest szczyt, ale nie wiadomo gdzie, bo jest kilka fałszywych. Troszkę wieje. I jak zwykle to nie był szczyt. Jak to zwykle w Szkocji. Szczyt jest tam.
Are we there yet? Yeah! Z góry widoki były po prostu fenomenalne. Na Loch Lomond i Ben Lomond, na Ben Vorlich zaraz obok i na góry, których nazw jeszcze nie znam. Ale mam nadzieję, że będę miała okazję poznać. Schodzimy. Niestety na szczycie dało się wytrzymać tylko 3 minuty. Inaczej można byłoby stracić palce. Więc schodzimy. I to jest w tym najbardziej dołujące, że tyle się męczysz, ale przez wiatr nie możesz popodziwiać widoków z góry, bo trzeba uciekać, bo ręce zamarzają w 2 sekundy. Przyszłyśmy z tamtej dolinki. Szok. Tam jest nasz szczyt i już jest za mgłą. Trafiłyśmy na niezłe okno pogodowe. Tamta strona jeszcze słoneczna, ale z tej strony już chmury zasłoniły wszystko. Znowu idealny timing. Miałyśmy przynajmniej widoki ze szczytu. Teraz już jest za mgłą. Ten za mną niższy, dalszy. Tu też mgła, ale i tak jest pięknie. O, ale nie czuję nóg. Po prostu taki wycisk. Dawno nie byłam w górach. To pierwszy mój wypad w góry, odkąd przyjechałam do Szkocji. Pomimo, no dobra, lekkiego ćwiczenia, ale wyciski tak. To była bardzo fajna damska wyprawa. Szczyt zdobyty, ale czuję brak kondycji w mięśniach pomimo orbitreka i ćwiczeń. No, ale to tylko pokazuje mi, że trzeba ćwiczyć dalej. No, jestem zadowolona bardzo. Kolejne słoneczne dni musieliśmy wykorzystać na spacery. Tak rzadko słońce tej zimy wychodziło zza chmur, że byliśmy bardzo stęsknieni.
wygląda jakby to był ten sam dzień. Jest świsteczka. A to jest któryś z kolei. Zachód słońca. 17 stycznia i pierwsze słońce wpadające do mieszkania. A wpada przez tę szczelinę między jednym dachem a drugim. Niesamowite. Dzień dobry, słoneczko. O, wspaniale. Glasgow wieczorową porą. Nie po tej stronie co trzeba. Taka sytuacja. Mamy nowego kierowcę. Odwiozłam Wojtka na lotnisko, a teraz sama muszę wrócić autostradą po lewej stronie. Boże, miej mnie w swojej opiece. Szok. Dobra, nawigację. No, coraz lepiej mi idzie. Dzisiaj musiałam zawieźć samochód, żeby zmieniono oponki, bo nam się przebiła. I no cóż, trzeba było to zrobić. Ale już coraz lepiej za kółkiem w UK. Coś, co wydawało mi się niemożliwe do przestawienia, nagle okazało się dużo łatwiejsze niż myślałam i po prostu zaczęłam jeździć po lewej stronie. Od 4 dni mamy orkan. Strasznie wieje. Dzisiaj pierwszy raz w tygodnia chyba wyszło słońce. Więc korzystam z okazji, idę na zakupy pieszo, nie samochodem. No, ale wiatr wieje
bardzo. Jeszcze nigdy nie słyszałam takich podmuchów. 5 minut temu nagrywałam, że jest słońce, ale już pada deszcz. Cóż, Szkocja. No, jeszcze przy tym wietrze. O. Nie ma się co dziwić. Szkocja. Przepiękna wilcza pełnia. Jeszcze przy takich kolorach zachodu słońca, że nigdy takich nie widziałam. Ale niestety prowadziłam samochód, bo przyjechałam po Wojtka na lotnisko do Edynburga i nie mogłam nagrać, ale coś pięknego. Coś pięknego. Co do wilczej pełni, to myślałam, że jej nie zobaczę ze względu na ten orkan i opady deszczu. No, ale dzisiaj to po prostu te kolory, to niebo. Szkoda tylko, że nie mogłam nagrać, ale jeszcze nie czuję się na tyle pewnie, żeby nagrywać telefonem, kiedy jadę samochodem w Wielkiej Brytanii po lewej stronie. To jeszcze nie ten etap, ale teraz mogę się napatrzeć, bo widzę ten księżyc centralnie przede mną.